Czy wiesz, jak chronić swój znak towarowy? Na jakim terytorium chcesz go chronić? Dla jakich towarów lub usług? Dzień dobry. Chciałbym zarejestrować swój znak towarowy. Co należy zrobić? Znak towarowy powinien odróżniać towary i usługi jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych podmiotów. Nie może też mieć charakteru opisowego wobec towarów i usług, które będą przedmiotem zgłoszenia. Po drugie, dobrze jest sprawdzić, czy identyczny lub podobny znak nie został już zarejestrowany lub wcześniej zgłoszony do rejestracji przez inną osobę. Przeprowadzenie takiego badania umożliwia przykładowo baza TeamView, w której znajdziemy krajowe, unijne i międzynarodowe znaki towarowe chronione w naszym kraju. Jeśli zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do znaku zarejestrowanego lub wcześniej zgłoszonego, istnieje ryzyko, że nie uzyska on ochrony. Po trzecie, należy pamiętać, że ochrona znaku towarowego ma charakter terytorialny i odnosi się tylko do terytorium kraju, w którym uzyskał on ochronę. Co następnie należy zrobić? Aby zarejestrować swój znak towarowy, powinieneś złożyć podanie. Możliwe jest złożenie podania online przez platformę ePUAP lub wydrukowanie, wypełnienie oraz przesłanie formularza papierowego na adres Urzędu Patentowego. Formularz podania dostępny jest na naszej stronie internetowej. Jakie informacje powinienem wskazać w podaniu? Podanie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę osoby zgłaszającej znak oraz jej adres i dane kontaktowe, przedstawienie znaku wraz z określeniem jego rodzaju, listę towarów lub usług, dla których znak ma zostać zarejestrowany. Czy mogę dokonać zgłoszenia jako osoba fizyczna, używając swojego nazwiska, czy podając nazwę firmy? Zgłaszającym znak może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Ważne jest, aby wiedzieć, że prawo ochronne na znak towarowy zostanie udzielone na rzecz wnioskodawcy. Czy potrzebuję pełnomocnika? Zgłoszenia możesz dokonać osobiście, bez pełnomocnika. Natomiast należy pamiętać, że osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika. Profesjonalnym pełnomocnikiem w postępowaniu dotyczącym znaków towarowych może być adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy. Urząd Patentowy nie jest uprawniony do rekomendacji konkretnego przedstawiciela prawnego. Moje logo zawiera nazwę i element graficzny. Jaki rodzaj znaku towarowego powinienem wybrać w zgłoszeniu? Znaki towarowe są klasyfikowane jako różne rodzaje znaków. Przykładowo, znaki towarowe zawierające tylko słowa lub kombinację słów, liter, cyfr lub innych standardowych oznaczeń należą do kategorii znaków słownych. Jeżeli znak składa się wyłącznie z elementów graficznych lub kolorów, wówczas będzie to znak graficzny. Natomiast w przypadku zestawienia elementów graficznych i słownych będzie to znak słowno-graficzny, jak w Twoim przypadku. Więcej informacji na temat innych rodzajów znaków towarowych można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wcześniej wspomniałaś o towarach i usługach. Gdzie mogę je znaleźć? Podczas dokonywania zgłoszenia znaku towarowego konieczne jest wskazanie wykazu towarów i usług, dla których znak ma uzyskać ochronę. Aby sporządzić taki wykaz, skorzystaj z terminów zawartych w klasyfikacji nicejskiej oraz ze zharmonizowanej bazy danych TM-Class, w której znajdziesz zaakceptowane przez urząd terminy. Oba narzędzia są dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Jak długo trwa ochrona znaku towarowego? Jeżeli Twój znak towarowy uzyska prawo ochronne, wówczas jego ochrona trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Możliwe jest przedłużenie ochrony znaku na kolejne 10-letnie okresy ochrony po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jak długo zajmie zarejestrowanie mojego znaku towarowego? Po złożeniu wniosku podlega on badaniu. Jeżeli urząd stwierdzi brak bezwzględnych przeszkód dla udzielenia ochrony, wówczas znak zostanie opublikowany w Biuletynie Urzędu Patentowego. Mogą wystąpić opóźnienia w rozpatrywaniu wniosku w przypadku stwierdzenia usterek w zgłoszeniu wymagających poprawek lub dalszych wyjaśnień. Zgodnie z przepisami obowiązuje 3-miesięczny okres na wniesienie sprzeciwu liczony od daty publikacji znaku. Jeżeli w trakcie tego okresu nie wpłynie żaden sprzeciw,
urząd wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. W przypadku braku sprzeciwu decyzja jest wydawana statystycznie w 7 miesięcy. Nie jest istotny, jaki jest czas rozpatrywania wniosku, gdyż ochrona znaku biegnie od daty jego zgłoszenia. Jakie są koszty uzyskania ochrony znaku towarowego? Opłata za zgłoszenie uzależniona jest od liczby klas według klasyfikacji nicejskiej. Podstawowa opłata za zgłoszenie dotyczy jednej klasy, natomiast za każdą następną pobierana jest dodatkowa opłata. W przypadku zarejestrowania znaku towarowego, niezależnie od opłaty za zgłoszenie, obowiązuje opłata za pierwszy 10-letni okres ochrony, która jest również uzależniona od liczby klas. Informacje o opłatach za kolejne okresy ochrony oraz numer konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Uważaj na wprowadzające w błąd faktury od stron trzecich. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące próśb o płatność, skontaktuj się z naszym biurem. Czy uważasz, że uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy jest konieczne? Nie masz obowiązku prawnej ochrony swojego znaku towarowego, ale rejestrując go, uzyskujesz wyłączne prawo, które możesz egzekwować w przypadku jakiegokolwiek naruszenia. Co ważne, jeśli posiadasz prawo do zarejestrowanego znaku towarowego, łatwiej jest udowodnić jego istnienie, prawo wyłącznego posiadania i zakres ochrony. Zapamiętaj, wymyśl znak towarowy, który posiada charakter odróżniający. Sprawdź, czy nie jest on podobny do innych, wcześniejszych znaków. Określ swoje towary i usługi. Zdecyduj, gdzie chcesz go chronić. Dokonaj zgłoszenia. Wnieś należne opłaty. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej.